Epicki symfoniczny black metal zawsze miał sporą rzeszę fanów w Polsce. Jednym z ciekawszych albumów tego gatunku, który ukazał się w połowie lat 90. XX wieku, był Darzamat in the Flames of Black Art. Darzamat zostaje założony w Katowicach w 1995 roku z inicjatywy Flaurosa, wokale, teksty, Szymona Stróżka odpowiedzialnego za gitary, bas, klawisze oraz programowanie perkusji oraz Kate, która wokalizowała w zespole do 2003 roku. Grupa prezentuje pełen wzniosłych orkiestracji tajemniczy black metal, a ich debiut ukazał się za sprawą Krun Records w 1996 roku pod tytułem In the Flames of Black Art. Krążek przepełniony jest gotyckimi motywami oraz partiami klawiszowymi, które nakładają się na siebie, co sprawia wrażenie ciemnego teatru, gdzie dusze tańczą wokół ogniska. A może raczej bachanaliów, gdzie wino lało się strumieniami, a każdy używał sobie w sposób nad wyraz perwersyjny. Należy zwrócić uwagę, że album ukazuje się w podobnym okresie co debiut Emperora czy Arcturusa, co powoduje, że można go zaliczyć do pierwszego okresu symfoblacku, co nadaje mu unikalności. Brzmienie na płycie jest bardzo specyficzne, nostalgiczne, spokojne. Mi osobiście przywodzi na myśl starożytne cywilizacje Egiptu czy Grecji. W każdym razie, słuchając tego krążka, mam czasem wrażenie stać na pustyni, gdzie ostatnie promienie czerwieniejącego się słońca rozlewają się nad wydmami, a długie cienie kładą się w dolinach. Jest w tym bardzo dużo melancholii i swego rodzaju erotyzmu. Atmosfera rozmywa się w przestrzeni, przyciągając słuchacza swoimi melodiami. One wpadają w ucho, zatrzymując nas operopodobnymi strukturami, a zniekształcone gitary wtórują klawiszom, ale nigdy nad nimi nie dominują. Stwarzają raczej tło i gdyby usunąć gitary, mielibyśmy do czynienia z czymś w rodzaju ambientowych pasaży w stylistyce prezentowanej przez chociażby Profanum. Raz ostre, raz czyste wokale Flaurosa świetnie przeplatają się z głosem Kate, która wiruje jakby nad mroczną otchłanią, która nie jest w stanie jej zdusić, a tylko rozbudzić mroczne pożądanie. W stosunku do innych dzieł gatunku album wydaje się delikatniejszy, co świadczy o tym, że nie tylko gitary są jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu na polu czarnej sztuki. Teksty są bardzo poetyckie, pachną mrokiem i snami oraz duchowymi przeżyciami, tworząc poemat o emocjach i tożsamości. Muzyka Darzamat opiera się na kontrastach między ostrymi blackowymi fragmentami, w których dominuje agresywny wokal męski, a spokojnymi momentami pełnych klawiszy, kobiecych wokali i śpiewu. Gdy ukazał się album, od razu kupiłem go sobie na kasecie, by upajać się atmosferą zawartą na nim. To jeden z tych krążków, o których nie powinno się zapominać, ponieważ stanowi podwaliny naszego rodzimego symfo-black metalu. Niewątpliwie unosi się tu aura tajemniczości, symboliki i mistycyzmu, co działa wręcz uspokajająco i emocjonalnie. Jest tutaj pełno dramatyzmu z przyciągającym do siebie flow, a każdy utwór to odrębny muzyczny pomysł. To posłuchajmy teraz fragmentów tego symfo-blackowego albumu. Krążek otwiera utwór tytułowy. Jest niezwykle klimatycznie, klawisze brzmią jak trąbki wsparte wojenną perkusją. Jest epicko i bardzo chwytliwie. Flauros zaś swoim krzykliwym wokalem konfrontuje się ze swoją tożsamością, przeszłością oraz ciemną stroną duszy, ponieważ trwa w objęciach czarnej sztuki. Drugi kawałek Legend rozpoczyna się ostrym wokalem oraz szybką perkusją. Utwór oferuje wiele zmian rytmu oraz dramatyzmu. Symfonie cały czas są obecne, a riffy gitarowe cały czas je wspomagają. Dużo tu epickich momentów, ale również typowego blacku. Wokale żeńskie przeplatają się z męskimi. Tekst poetycko eksploruje obszary egzystencji i poszukiwania sensu życia. Jest utrzymany w onirycznym klimacie. Seven Golden Flames to najdłuższy, bo ponad 8-minutowy kawałek na płycie. Rozpoczyna się klawiszami oraz fletem, które fajnie się na siebie nakładają. Następnie wchodzą bzyczące gitary i krzykliwy wokal Flaurosa, który następnie ustępuje miejsca żeńskiemu wokalowi Kate. Następnie oba głosy zaczynają się mieszać. Utwór przypomina mi klimatem kawałki Summoning, jest podniosły i epicki. Autor poszukuje własnej drogi i tożsamości poprzez twórczość, wspomnienia oraz wizję. Album zamyka utwór Storm.
To bitewne werble, dumne klawisze oraz blekowe gitary. Pełen agresji wokal Flaurosa mówi o niekończącej się rewolucji ducha oraz świadomości mającej swój początek w czarnej sztuce. To żywe zakończenie tego pełnego melodii krążka. Zobaczmy okładkę i wkładkę. Na okładce umieszczono gołą babę, a jak wiemy, goła baba zawsze jest na propsie. Trzeba przyznać, że pomysł na taki cover był dość odważny i na reedycji okładkę zmieniono. Wkładka jest czarno-białą rozkładówką, na której umieszczono teksty, logo Krun Records oraz informacje licencyjne na tle muchy. Dość to osobliwe, ale cóż, różne są koncepcje, ważne by były słuszne. Na stronie zamykającej wkładkę na bordowym tle widnieje nazwa zespołu, tytuł albumu oraz tytuły utworów, pod nimi info gdzie i kiedy nagrano płytę, kto wykonał projekt graficzny, zrealizował album i tym podobne. Niżej skład nagrywający oraz logo Krun Records. Na krążku CD ponownie umieszczono gołą babę, nazwę kapeli, tytuł albumu oraz tytuły utworów. Strona zamykająca pudełko jest tożsama ze stroną zamykającą wkładkę. Debiut Darzamat to bardzo oryginalna płyta. Trudno znaleźć drugi taki album nawet na firmamencie muzyki światowej i go sklasyfikować. Niewątpliwie czerpie z wielu gatunków, łącząc je w sposób niezwykle przemyślany, ciekawy i interesujący, kreując odległe wizje mrocznych otchłani. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!